Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo luźną pogadankę na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło przez 20 rozdziałów Vampira. Na dzień dzisiejszy mamy 23 kwietnia. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie pogadankę na temat tego, ogólnie wrażeń moich jako narratora i graczy w swoich postaciach, na temat całego settingu Warsaw by Night. Także pogadajmy sobie. Ktoś chce lecieć z pierwszym jakimś pytaniem na rozgrzewkę? Chciałem tylko powiedzieć, że Adam, może powinieneś dodać, którego roku mamy 23 kwietnia, bo to... Jest rok 2022. Epic. drugi rok pandemii. No. Przecież teraz wszystko przez pandemię obliczamy. Ale Vampir to był, wracając do tematu, to był naprawdę duży skok w naszej grupie. Po prostu był tak bardzo inny od wszystkiego, co robiliśmy wcześniej. To prawda. To prawda. To był też duży skok na głęboką wodę, zwłaszcza, że to była pierwsza kampania, którą zrobiliśmy wspólnie. Nie graliśmy nigdy wcześniej w ten system i od razu rzuciliśmy się na kampanię. Jakby tak wyszło naturalnie, nie? Byliśmy początkowymi w tym świecie i nic nie wiedzieliśmy. No, ale To to akurat prawda. prawda. No. Ja szczerze mówiąc, jak sobie wspominam jeszcze Różową Willę jako pierwszy rozdział, możecie odpalić oczywiście YouTube'a i sobie sprawdzać te nazwy tych sesji. Co prawda na obecny moment, na 23 kwietnia, no to mamy tutaj Podróż gondolą, dopiero pierwszą część, kiedy no my jesteśmy już po 20 rozdziale. Jeszcze stary mikrofon wtedy miałem, Janek zresztą też. Tak, i edycja A mnie tego... nawet nie było. No, cię na świecie nie było jeszcze. Ale to jak zaczęliśmy to wszystko, całą tą przygodę, że to w sumie wyszło, że to jest Warszawa, a nie jakieś tam Chicago, Los Angeles. Myślę, że to też wyszło z tego, że strasznie łatwo jest korzystać z map Google'a i potem na sesji sobie to po prostu sprawdzać i patrzeć w aktualnych czasach. Myślę, że strasznie ciekawe byłyby ogólnie takie Warsaw by Night w latach 90., ale teraz wyszło po prostu komfortowo. Też mi się wydaje, znaczy mi osobiście, ciężko by było grać na przykład, nie wiem, tam w Los Angeles czy gdziekolwiek w Stanach, bo no my tam nie, no dobra, no ja też nie jestem z Warszawy, ale no no mieszkamy w Polsce, tak? I jakoś człowiek może się utożsamiać z tym, co się dzieje. No a tutaj jednak musielibyśmy bardziej odgrywać to, że jesteśmy stamtąd, gdzie no tu mamy chociażby tą swobodę, że chociaż tego nie musimy odgrywać, czyli wiemy mniej więcej, jak wygląda no, życie w Polsce, tak? Moim zdaniem też bardzo trudne byłoby na przykład przełamanie barier kulturowych, bo jednak bądźmy szczerzy, ta kultura Los Angeles, Chicago, Waszyngtonu czy innych miast dużych amerykańskich jest zupełnie inna niż Warszawy. To prawda. Czy nie aż tak zupełnie inna jak cały czas jednak łacińska trochę kultura. No ale wiesz, pewnie osoba, która na przykład byłaby w Los Angeles i by obejrzała tą sesję, no to powiedziałaby nie, to tak nie jest. No tak, no to prawda, dalej realia są jakby inne, tak? Wyobraźcie sobie w jakichś Indiach na przykład. Wars. Oj, bot. No i zdech. Delhi by Night? No. Delhi On- by Night. Delhi by Night, Boże. Bot nie wytrzymał naszej zajebistości. No to przynajmniej teraz nasi widzowie widzą Jak wygląda za kulisami. tak, jak wygląda proces tworzenia i grania. No, jakbym miał podliczyć, ile razy nam bot na Discordzie w sumie zdecydował się Tak, no. Ten od opuścić. muzyki, bo ten od nagrywania jeszcze A, nie tak tak. źle. Znaczy, no, tam się zdarzyło. Ja w sumie na paru sesjach to już tam pisałem, że coś tam się skiepściło, no bo to wiadomo, nagrywanie przez Discorda jest też dla nas najbardziej komfortowe. Co ciekawe, ja wiem, że na dzień dzisiejszy
do tego momentu nie ukaże się żadna sesja z naszymi twarzami. To się w sumie ta decyzja wzięła pewnie z tego, że jednak edycja tego oddzielnie audio-wideo potem byłaby strasznie trudna. Zawsze mi zależało na tym, żeby budować nastrój głosem, żeby po prostu każdy mógł sobie wyobrazić, co się dzieje, jak pewne rzeczy wyglądają. Bo tak jak pewnie jesteśmy, fajnie byłoby zobaczyć naszą mimikę, ale to jest naprawdę ciężkie, bo ja ani edytować nie potrafiłem, ani nie wiedziałem, jak co się robi. Nowy system, wiadomo. Ale wracając do tematu wyboru Warszawy. Nie wiem, zajebiście mi się pracowało ogólnie z materiałem, z tego wszystkiego, co nas otaczało przez lata, bo z jednej strony na zachód mamy Niemcy, Czechy, na południu mamy jakąś Słowację, na północy mamy Norwegię i Szwecję, Danię i no wiadomo, obwód kaliningradzki, Litwę i Białoruś, Ukrainę i to wszystko. Zajebiście było popatrzeć sobie na folklor. Ja osobiście tworząc wiele postaci niezależnych, inspirowałem się masą rzeczy. Masą. Szukałem osób oskarżonych o czary, szukałem prawdziwych, realnych alchemików, jak można się domyśleć, na przykład Sędziwój jest faktycznie osobą, która jest uznawana za odkrywcę tlenu. I fajnie było się, kurde, pobawić tym. Ja strasznie dużo poczytałem na ten temat. Wiele osób, to jest taki smaczek, bo może ktoś kiedyś to odnajdzie, wiele osób nazwisk i tego wszystkiego prowadzi właściwie do różnych monarchów, do różnych rodów, z różnych krajów, nie tylko z Polski, bo na przykład jest postać, która wywodzi się bardzo z królewskiej linii z Litwy. Tutaj widać, że za plecami naszych gier jest po prostu tona loru, którego ci najbardziej... No właśnie nawet nie loru, tylko historii, nie? Bo jakby to było fantasy, to byłby to lore, a tutaj no to jest po prostu gdzieś tam historia, nie? I wyszukiwanie faktycznych informacji. To może też właśnie to, że to się dzieje w Warszawie, czyli że w Polsce też jest może gdzieś to łatwiejsze niż wyszukiwanie połączeń w Stanach Zjednoczonych i historii Stanów, nie? Która no na pewno jest krótsza od naszej też, co prawda. Ktoś może jakieś pytanie? To ja mam takie może trochę, no powiedzmy, że nawiązujące do tych początków, do każdego początku, czyli tak jakby czego najbardziej się obawialiście, jak zaczynaliśmy grać? W sensie, no. Masz na myśli in-game, czy bardziej między nami? Znaczy, no bo ty tu też, Kajetan, masz inne spostrzeżenie, nie? No bo ty już jakby wszedłeś... A może właśnie zaczniemy od ciebie, bo ty masz inne spostrzeżenie na ten temat. Czyli właśnie co dla ciebie, czego się najbardziej obawiałeś, że wiesz, my już tu gramy pół roku, dobrze mówię? Samego w sobie wampira, no. Tak, pół roku i ty wchodzisz, nie? I czego się obawiałeś, że co może pójść nie tak? Wiesz co, najbardziej chyba z tego, co mi się wydaje, się obawiałem, no to domyślałem się, że to jest poniekąd żart, ale poniekąd postrzegałem to rzeczywiście i chodzi tu mi o ten nasz inside joke, że wampir to jest symulator biedy i bycia bezdomnym. Tego się obawiałem, że bardzo dużo się będzie po prostu obracać wokół tego, że potrzebujesz pieniędzy, będziesz teraz spał tutaj, jak się nie okryjesz, to zamarzniesz i że to będzie taki trochę symulator survivalu bardziej. Ale no na szczęście Adam sam chciał poradzić na te problemy i zaprzestać ich, jak ostatnio nasi widzowie jeszcze nie wiedzą, ale nie, będą wiedzieli, jak to wyjdzie. Dostaliśmy pracę i zarobiliśmy, więc przez jakiś czas nie musimy się Albi nie zarobić. martwić. Słuchaj, kto... Spoilery, tutaj będzie czerwony wielki wykrzyknik, spoiler. Tak, przed. Nie no, ale to już tak późno wejdzie, że to wiadomo, że jak ktoś nie obejrzał, to wiadomo, to uwaga, bo pewnie cała nasza rozmowa będzie pełna spoilerów na temat absolutnie każdego rozdziału. Więc... No i chyba tego najbardziej się obawiałem. Myślę,
nie byłem też jakoś bardzo wystraszony tym systemem przez to, że po prostu wiele rozmawiałem z wami na niego temat, Adam też mi pomagał przy tworzeniu postaci, więc trochę mi też objaśnił po prostu prywatnie, więc nie czułem się jakoś nieprzygotowany. Tak. Ja tutaj tylko dodam taką ciekawostkę, bo pewnie mi wypadnie. Jak tworzyliśmy jeszcze Wendy, Gabriela oraz Leona, to w sumie przygotowywaliśmy się 2 tygodnie. Jakby, no oczywiście nie jakiś tam skrypt czy coś, tylko ja mówiłem, że to będzie, że raczej jednak wszyscy mieliśmy postrzegać tego wampira jako no jesteś osobą i no wiadomo, zmienia się ci życie i to wszystko legnie w gruzach, bo wiadomo, każdy zaczyna inaczej troszeczkę te kampanie z wampira. Wiele osób zaczyna kampanię z wampira po prostu w sposób taki, że oni mają już tam jakieś tam swoje domeny, domy, kontakty i tak dalej, ale my tutaj zaczęliśmy bardzo surowo, bardzo hardkorowo bym nawet powiedział. I tak miało być. Tylko wracając do tego, co powiedziałeś, Kajetanie, z tą biedą i tym wszystkim, to jest śmieszna rzecz. Ja nigdy wam tego nie powiedziałem, że wy nie możecie tego i tamtego, ale wy, przez wasz jakiś taki moralny kompas czy coś, nikt przez te prawie 20 rozdziałów nie chciał robić czegoś naprawdę skrajnie takiego, wiecie, niemoralnego, że na przykład, nie wiem, okradniecie jakąś fundację, czy napadniecie na jakieś tam sklepy, czy coś. I to stąd, z tego właśnie, że wy nie wykorzystywaliście swoich właściwie mocy w niecnych, takich naprawdę niecnych celach, stąd też płynęła ta bieda. Mi się też wydaje, że tu chciałem do 2 rzeczy nawiązać, a najpierw do tej nasze postacie, może oprócz Wendy no i Mateusza, Mateusz też całkiem odwrotność, ale większość naszych postaci na początek była moralnie dobra, tak? Mamy no Leon, Leon był neutralny. Czekaj. Dlaczego oprócz Wendy? Nie, bo według mnie Wendy jest neutralna, tak samo jak był Leon, ale Gabriel według mnie był moralnie dobry, może później się trochę zmienił, Nikita też jest moralnie dobry i Salvi też jest moralnie dobry, więc według mnie jedyną postacią, która moralnie jest zła, jest Mateusz. Obecnie. Ja mam wrażenie takie, że znaczy on nie jest zły, on jest cwany moim zdaniem, on ma taki vibe tego. Ale mi się wydaje, że to wszystko wyszło jednak z tego, że my głównie graliśmy Asam. No, ten, kto oglądał, to Tak. wie. Że my po prostu rzadko, i ja też na przykład na Ashanie zawsze mówiłem, że mi się trochę lepiej pracuje z postaciami, które są raczej bardziej dobre. Oczywiście nigdy nie powiedziałem, że nie można zrobić sobie postaci, która będzie zabijać to i owo, no ale wiadomo, że ten taki typ Murder Hobo jest u mnie akurat zabroniony, bo dla mnie to po prostu nie da się z tym pracować, bo ja nie widzę z tym sensu, żeby ktoś po prostu chodził i zabijał tak for fun. To jest kolejna rzecz, do której chciałem nawiązać, że w Vampirze to, że zaczęliśmy od jakby samego początku od zera, to jest coś, czego w większości systemów nie da się zrobić. No bo tu nagle wrzucamy nas w nowy świat, tak? Na przykład dajmy na to w Ashanie, no to musielibyśmy zacząć grać zaraz po urodzeniu, tak? No bo tak, że jest się w tym świecie, no to się jest. Jest niewiele systemów, które jakby wrzucają cię od zera coś. Zazwyczaj gdzieś ta cząstka już jest, nie? Łatwo jest zobaczyć to waszanie przez nasze... Czasami my mamy takie sytuacje, że mieliśmy takie sytuacje, że ktoś o czymś mówi i my takie aha, a co to jest? Bo po prostu zapominamy, że nasze postacie o tym nie wiedzą, bo my jako gracze wiemy, ale postacie po prostu nie były z tym jakby obeznane, więc musimy się sami łapać na naszej nieznajomości. To jest taka sztuka dziwna, nie? Że jednak musisz wyrzucić te informacje. Mi się to udaje na szczęście jako osobie prowadzącej, ale wiem, że to czasem może być porąbane, że wiesz, nie wiesz, co jest czym. Głupiego też jest trudno zagrać. Ale w sensie z tym na początku, z tym, że nie chcieliśmy robić takich fundacji i tak dalej, to jest na pewno też kwestia tego, że nasze postacie były no takie moralnie bardziej, przynajmniej jeszcze przed spokrewnieniem, bardziej moralnie dobre. Tylko kurczę, byliśmy na samym początku w takim shicie,
że po prostu atakowanie jakiejś fundacji, jakiś no to myślę, że ciężko byłoby mentalnie na tym przeskoczyć. Dobra, jesteśmy w takim gównie, naprawimy to robiąc takie gówno. Okej, jesteśmy w takim gównie, to i wchodzimy teraz w największe gówno, nie? Ale mi jako graczowi nawet nigdy nie przyszło do głowy, żeby właśnie jak na początku, że obrabować bank, czy okraść staruszkę. Ale ja mam wrażenie, że my wpakujemy się w gówno strasznie jakby nieświadomie. Ja jako Salvi na przykład nie byłem świadomy, że obiecanie komuś przysługi jest tak ważne w świecie spokrewnionych, ale na przykład robiąc... Wiem, że mam takie granice, które wiem, że jak po nich coś zrobię, to mam przejebane w tym świecie, ale są takie sytuacje, których po prostu nie myślisz, że to nie pójdzie w coś złego. I mam wrażenie, że my po prostu z niewiedzy często się wpakowujemy w takie... Ale to jest też moim zdaniem urok tego systemu. To jest bardzo realistyczne. No, jak najbardziej. No właśnie kwestia realistyczności też trochę sprawia właśnie, żebyśmy tego nie robili takich najbardziej... No tak. Napadów właśnie. No bo co, zostają odciski palców, twoje DNA, nie? To wszystko cały czas istnieje. I jakby teraz ludzie mają po prostu takie warunki, nie? Że po prostu gościa po prostu znajdą w 5 sekund po tym, jak podstawowo po prostu spróbuje zaatakować bank, nie? No tak. Zresztą banku się nie da obrabować w tych czasach, bo banki po prostu nie trzymają pieniędzy u siebie. No to bankomat, no jest. To też jest prawda. No ale w bankomacie, wiesz, to tych pieniędzy też nie jest jakoś tam zawrotna kwota. No ile tam by było w bankomacie? 2000 zł może? Oj nie, no bez Nie, przesady. więcej. Koło Więcej, ale parunastu. to prawda. No. Ale co jak co, zawsze mogliśmy zrobić jak Corneliusz zrobił Nikicie. No, super. No tak. Bitcoiny. I tutaj przychodzą perspektywy przekonań, czyli jak przekonania wpłynęły na w ogóle wasze myślenie o wampirze. No bo jesteście te związane w czasie tworzenia postaci, nie? Bo jednak dla mnie to jest coś wyjątkowego dla wampira, że definiujesz jakby granice swojego wampira. Twoja postać nie zrobi nigdy tego, nie? To jest tak nigdy, nie? A jak zrobi, no to ma duże problemy. Ja ci mogę, jak wpłynęły, ja nie zarobiłem przez to 100 000. No tak. Więc wpłynęły mocno. Na postrzeganie wampira, nie? Jak... To jest bardzo dziwne, bo w sumie mnie zawsze dziwiło to, że moralność jakby i człowieczeństwo wampirów, Adam zawsze opowiadał, że średni człowiek ma tam 6-5 człowieczeństwa i dziwne jest... 6-7. No, 6-7. No to właśnie dziwne jest to, że my startujemy my startowaliśmy na 7. Więc zawsze by mi się zdawało, że właśnie ludzie, czyli nie osoby uzależnione od wypijania kogoś krwi, będą bardziej moralne, no ale zarazem żyjemy w takim świecie, jak żyjemy. To trochę było dla mnie takie dziwne na początku. Tylko, że zauważ, że zaczynamy od zera, czyli tak naprawdę jesteś człowiekiem. Inaczej, fizycznie jesteś wampirem, mentalnie jesteś człowiekiem i dopiero później to spada. Strzelam, że jakbyśmy zaczynali na przykład postacią, która ma, nie wiem, 2 lata wampirze, no to nie zaczynalibyśmy od 7, tylko pewnie, nie wiem, 5, może nawet 4. To jest Zależy, ciekawe, że Tak, zależy jakbyśmy poprowadzili postać, nie? zależy, co twoja postać robiła, właśnie nie? to jest ciekawe w czasie tworzenia postaci, że z wiekiem spada ci twój poziom człowieczeństwa właśnie. To też zależy, jakim jesteś wampirem, jak prowadzisz postać, nie? Bo zawsze mogłeś sobie zrobić postać, która tak chodzi 2 lata po tym świecie, ale jakby próbowała nie robić krzywdy na przykład ludziom, tak? Albo Jeśli innym chodzi o mechanicznie, nie? Mechanicznie, no tak. No mechanicznie to tak wiadomo, że to różni się od GMA do GMA. Nasz Adam postanowił, że człowieczeństwo będzie trudne do zdobycia, więc... A łatwe do stracenia. Nie, No właśnie, więc chwila. też zaczynanie z niskim poziomem człowieczeństwa byłoby bardzo Czyli w ogóle hardkorowe. wywalenie systemu To z kas. prawda. To jest bardzo duża różnica dla wampira, moim zdaniem. To po części prawda, że zaczynanie z niskim człowieczeństwem jest dosyć trudne, ale nie zgadzam się z tym, że jest trudno zdobyć na przykład, nie wiem, mój poziom człowieczeństwa. Tylko, śmieszna sytuacja, nikt z was jakby, moim zdaniem przynajmniej, nie robił nic, żeby zwiększyć sobie to człowieczeństwo. Tak jak na przykład mieliśmy sytuację z takim
Boże, nie pamiętam teraz jego imienia. Ten, który się Ja opiekował... Ten, który się opiekował Zo. On jest z Gangrelów, to był Mieczysław Pongowski. Mieczysław, tak. Jak była sytuacja, w której Wendy zabiła Łucję, mieliśmy sytuację, w której Mieczysław przyszedł i poszedł, przyszedł do nas i powiedział, że całe zoo zostało zamordowane, znaczy zwierzęta zostały wymordowane i tak dalej. I to był moment na zwiększenie sobie człowieczeństwa, tylko nikt jakby nie zaproponował pomocy mu w tym, że na przykład, nie wiem, że pójdzie i pomoże mu posprzątać te zwierzęta albo je pochować, tak? To był wasz moment. Znaczy, ja tutaj też uważam, że wy zauważcie, że jesteśmy w takim momencie, gdzie tak naprawdę wasze zainteresowanie spokrewnionymi z różnych klanów jest ogromne, no nie To oszukujmy się, prawda, to prawda. ale wasze zainteresowanie ludźmi jest zerowe. To prawda. I może to też jest tego kwestia. Jakby wyczuliśmy dominującą siłę. Tak, tak. ale wiesz o co chodzi, że wy już tak nie chcecie za bardzo się zadawać z ludźmi, bo wy zaczynacie, ja to obserwuję w ten sposób, że wy zaczynacie czuć to bardzo spokrewieństwo, że wy tak zaczynacie, jesteśmy lepsi, możemy więcej. Ale nie uważam, że to jest coś złego. Uważam, że po części jest to, tak jak już wcześniej powiedziałam, realistyczne, tak? Jak najbardziej. I ja prawdopodobnie zrobiłbym to samo, jako, jakby to powiedzieć, osoba będąca w tym świecie. Ja mam za to pytanie do was wszystkich. Tutaj Kajetan, no, z tobą będzie trochę ciężej, bo wiadomo, że ty dołączyłeś do nas później, ale możesz się wypowiedzieć chwilę, bo już troszeczkę poznałeś lekko obie strony konfliktów. Wiele osób mogłoby sobie zadawać jedno pytanie. To ping-pongowanie cały czas frakcji. Jak ja na obecny moment obrabiałem 7 rozdział, zauważyłem, że było cały czas tak. Na początku był wniosek, idziemy do Camarilla, a potem nie, Camarilla jest zła, bo Camarilla robi złe rzeczy. Pamiętasz, Radek? Zabija dzieci. Zabija dzieci. To były też takie wasze wnioski wyciągnięte, nie? Bo tam po Leonie, jak on tam się pożywił na kobiecie w sklepie z zabawkami, jak ktoś nie pamięta, to był jakiś bodajże 1. lub 2. rozdział, już sam nie wiem. I wy wysnuliście wnioski wtedy, że no, są źli. Ale Wendy oczywiście chciała dołączyć do Camarilli. Leon gdzieś tam lawirował, ciężko było powiedzieć. Gabriel nie był zainteresowany Camarillą od samego początku do końca, mam wrażenie. Gabriel, to prawda, nie był zainteresowany Camarillą, ale koniec końców Gabriel powiedział, że poszedłby tam, gdzie Wendy. To prawda, ale czekaj, tylko powiem jedną rzecz. Z Camarillą i Anarchami to taka ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że na przykład jak były gry, chociażby komputerowe i to wszystko, to wybór był troszeczkę moim zdaniem łatwiejszy, bo ja tworząc ogólnie Warsaw by Night chciałem obsadzić w roli księcia Warszawy, czyli no tutaj Piłsudskiego i Syrenę po stronie Anarchów. Chciałem obsadzić 2 postacie, które mają pewne podobieństwo pomiędzy sobą moim zdaniem, ale żadna z nich nie wydaje się być przeważająca pod względem bycia tą taką, wiecie, taką właściwą, że nie ma tutaj takiej sytuacji, że książę Warszawy jest kompletnym chujem i że wiecie, że traktuje wszystkich źle i tak dalej. I nie ma tego też po stronie Anarchów. Ja nigdy nie chciałem, żeby wybór pomiędzy Anarchami i Camarillą był łatwy. Był w chuj trudny. Był bardzo trudny i uważam, że ci się to udało. Ja się zastanawiam, tak naprawdę czynnik, który najbardziej wpłynął na to, że wybraliśmy Anarchów, było to, że zaczynając po stronie Camarilli i zaczynając jakby, no bo powiedzmy sobie szczerze, na początku no wykonywaliśmy prawie tylko zadania dla Camarilli, zanim w ogóle poznaliśmy anarchistów, to po prostu sobie u nich przejebaliśmy. I to było takie, dobra, idziemy do Anarchów, bo tak naprawdę u Camarilli jesteśmy już trochę skończeni i musielibyśmy zaczynać nie od poziomu 0, tylko oddajmy na to -10. Znaczy i tak wasza sława was wyprzedzała, bo nawet Anarchowie zdawali sobie sprawę z tego, kim wy jesteście i co robiliście mniej więcej.
To prawda, zgadzam się z tym. Nie byliśmy zbyt, jakby to powiedzieć, zapomniałam. Nieważne jak się mówi, ważne, że się mówi. Ale trochę tak, bo zobaczcie, teraz jak jesteśmy, nie? I to się odezwał do nas... Boże święty, no. A wiesz, że ja też zapomniałem? Amadeusz? Amadeusz Amadeusz. odezwał się do nas, zaproponował nam, że słyszał, że mamy problemy, tak? I odezwał się do nas, nie? Ciekawe, czy tak byłoby tak samo, gdybyśmy po prostu w tajemnicy przeszli do anarchistów i jesteśmy nowymi, proszę nas nauczcie, a syna, okej, proszę, tutaj macie jakąś mało istotną rzecz, róbcie. Znaczy, dla mnie zgodzę się z tym, co Radek powiedział. To był problem, że jakby przejebaliśmy sobie u Camarilla i no pewnie byłoby nam ciężej, ale dla mnie najbardziej takim gwoździem do trumny, że wybraliśmy anarchistów, a przynajmniej Wendy, było to, że wśród anarchistów Wendy miała więcej znajomych i więcej ludzi, którym bardziej może ufała i jakby lubiła ich. Bo Camarilla traktowała ją tak niby w porządku, a z drugiej strony był Sandy Varius, który wydawał jej się nadęty i był jeszcze wtedy go nie znała, ale był Enigma, z którym też nie byłoby łatwo współpracować. No i tak po prostu wśród anarchistów czuła się bardziej tak, nie wiem, chciana, może tak to powiem. Wydaje mi się, że to, jak zachowywała się nasza drużyna i to, jaki mieliśmy vibe, że tak powiem, nie pasowało totalnie do Camarilli. Bo my nie byliśmy cichymi, posłusznymi pieskami, które wykonują to, co mają zrobić tylko zawsze szliśmy gdzieś, robiliśmy kurwa bałagan, wykonaliśmy częściowo to, co mieliśmy zrobić, wracaliśmy i słuchaj, wykonaliśmy to, ale coś nie poszło i ogółem to trochę zjebaliśmy. Tak, I w Camarilli to nie przechodziło. to prawda. Ale wiecie, to wszystko miało też trochę wynikać po prostu z takiej władzy ich. Że to miało być tak, ja sobie wyobrażałem was w Camarilli, jakbyście, wiecie, tak powoli. No wy dostawaliście naprawdę beznadziejne zadania na sam początek i to tak miało być. Jakiś tam ten nagrobek, czy tam ten Nie przypominaj mi tego nagrobku. Boże, z tym nagrobkiem, te kości wtedy. Czy ten wampirek, całe zamieszanie, jakby no wyszło jak wyszło. Ale cały plan był taki, że stopniowo za każdym razem będzie się to zwiększać, nie? Gdzie powiedzmy sobie u Camarilli są to stopnie, a u anarchów to jest po prostu linia prosta. To jest ta różnica. Bo ja na przykład miałem taki zamysł w głowie, że jeżeli byście się zdecydowali na Camarilla, to moglibyście mieć własną baronię. To była ta różnica, że wiesz, no w anarchach to ci kurwa dadzą fotel w jakimś klubie, wiesz, sobie podpiszesz, że to twój, będziesz sobie na nim siedzieć. Taka plakietka. Tak. A u Camarilli to była po prostu wizja tego, że mógł być po prostu region, tak, obsadzony i któryś z was, albo nawet i wszyscy, byście byli odpowiedzialni za niego i byście mieli pieniądze, przestałyby być problemem na zawsze. Zaczęlibyśmy grać w grę strategiczną tak naprawdę. Tak, bo to jest taka różnica właśnie, że to anarchowie to jest partyzantka, a Camarilla to jest taka gra strategiczna. No, tylko że w niej pionki często się przesuwa na stracenie, jeśli I właśnie, ma się szansę większej wygranej. to jest kolejna rzecz, która na przykład u Gabriela chyba, no dobra, no Mateusz nie był w Anarchach, przepraszam, w Camarilli, że ja nawet jako gracz, ja zwłaszcza gdzieś tam postać pewnie, czuła się cały czas jak pionek. Po prostu po szachownicy i to jeszcze takie kurwa ruchy, które nie biją królowej, tylko przesuwają się, bo nie ma co innego zrobić. Aż mi przypomniałeś o tej wizji, którą Wendy kiedyś miała też z szachownicą. Ja mam pytanie do Adama. Bo zmieniłeś troszeczkę rzeczy z rzucaniem u nas, na przykład dziesiątki to jest zawsze podwójny sukces. Mhm.
nie mamy skaz. Znaczy mamy skazy. E, Mhm. Nie, mamy skazy. Mamy skazy. Wendy ale miał są nawet rzadziej, skazy. rzadziej niż tak... Bo popatrz, są takie rzeczy, które jak postać zrobi, jeżeli chodzi na przykład o moralność, już tam nie będę mówić o sile woli czy zdrowiu, bo to wiadomo. Jeżeli chodzi o moralność, rzadko były rzeczy, które są w strefie takiej, zrobiłeś coś trochę złego. Bo często były to rzeczy takie, w których zrobiłeś coś naprawdę złego. Więc dla mnie to nie była skaza, to nie była do końca rzecz, którą da się odrobić. Szczególnie w przypadku Nikity i zabicia wampirka, to był, jakby byłeś świadom swojego wyboru, że to, co robisz, jest naprawdę zajebiście drastyczne. I to nie była rzecz, która w mojej ocenie personalnej zasługiwała na skazę. W mojej ocenie personalnej zasługiwała na utratę punktu człowieczeństwa. Zawsze mieliśmy skazę, tylko jak mówię, na ogół robicie rzeczy dobre albo bardzo złe. Po środku rzadko się cokolwiek działo. Rzadko był taki moment, w którym ja po prostu jako narrator czułem, że to jest ten moment, żebyśmy zrobili test człowieczeństwa. Zresztą parę z was przeszło test człowieczeństwa na niektóre rzeczy, w których miała się pojawić skaza. To ciekawe, na przykład, prawda. w jakich momentach na przykład byś dał wskaz? Taki jakby, że nie jest to takie aż tak złe, ale żeby dać całe człowieczeństwo, ale no też... Jakbyś na przykład, nie wiem, dam ci przykład, przekręcisz swoich współpracowników, nie? Kogo tam miał? Ten był, Boże, jak od Nikity. Ambroży. Tak, Sofia jakbyś, i wiesz, Ambroży, no. no, to jakbyś ich przekręcił na coś, nie? Że jakieś tam pieniądze zniknęły, coś tam albo byś ich tam w coś takiego zakręcił, takiego nie do końca fajnego, to jest moment moim zdaniem na skazę. O. Rozumiesz? Tak, to też nie jest aż tak złe, jakby na przykład ich zabił, no, dosłownie. nie? Tak, nie, bo jakby ja się kieruję czystą, bezpośrednią logiką. Rzeczy, które robicie, które są naprawdę złe, my do tego kości nie potrzebujemy. Jedna śmierć może... Wydaje mi się, z takiego po prostu punktu widzenia, że śmierć kogoś, tak z czystymi, wiesz, nie wiem, wpadasz w panikę, ktoś cię zauważa gdzieś tam, zabijasz go. Jeżeli twoim rozwiązaniem jako człowiek lub nawet spokrewniony jest zabicie kogoś, to znaczy, że zaczynasz spadać z tych schodów i ciężko będzie na nie wrócić, bo to jest, wydaje mi się, to jest taki krok milowy, od którego wszystko może zacząć bardzo szybko się psuć. No, też jest taka rzecz, że jakby krok krokowi nierówny, nie? Na przykład jakby osoba z 7 człowieczeństwem zabiła kogoś, nie? To jest zupełnie inna perspektywa niż kiedy osoba z 4 człowieczeństwami zabije kogoś, nie? Dokładnie, no bo bądźmy sobie szczerzy, co trzeba zrobić, żeby człowieczeństwo postaci na przykład z 3 spadło na 2? Naprawdę coś okropnego, ale tutaj nie mówię o zabiciu jakiegoś człowieka, bo jeżeli masz 3 człowieczeństwa, to zabicie kogoś jest dla ciebie chlebem powszednim. Ja tutaj mówię o nie wiem, jakimś grupowym mordzie albo nie wiem czym. Naprawdę trzeba było w bardzo mroczne klimaty pójść. Nie też, żeby Więc- ktokolwiek celował w to dokładnie, no. Nie. A Nikita jest coraz bliżej. ja często I na 5 bym został. myślę, że jeżeli byś spadł do 4, przestaje cię obchodzić już ludzkie życie. Już masz takie, ja jestem spokrewnionym, potężnym, a to jest bydło już. Więc, A już więc chyba tak, wiemy, ile ma Amadeusz. Dla mnie 5 taka była, że jakby interesują cię tylko właściwie twoje probierze, no może jakiś tam pupilek, jeden, nie, w sensie jakiś tam, nie, a reszta to jest takie, co za... nie wiem, nie zmuszam was do tego, byście swoje człowieczeństwo odgrywali perfekcyjnie do tego, jakie jest, ale lubię, jak widać to, że jednak ono spada czy wzrasta. Jakby to powiedzieć,
Wendy na przykład jest osobą, po której nie spodziewam się za bardzo zrobienia czegoś negatywnego, chociaż często czekam. Patrzę, obserwuję was w cieniu i czekam, aż zrobicie coś takiego, wiecie, moralnie nie bardzo. A Nikita, który jest mniejszy? Next question, please. Okay. No to dostałeś odpowiedź. Wszystkiego się można po Nikicie spodziewać. Ja mam Wszystkiego. pytanie w sumie, bo rozmawialiśmy już o tym, co nas, przynajmniej ja mówiłem, co mnie najbardziej straszyło, ale teraz zadam odwrotne pytanie. Co was najbardziej cieszy? Już rozmawialiśmy o tym, że was bardzo cieszą takie luźne rozmowy z postaciami, ale czy jest jeszcze jakaś inna rzecz w tym systemie, która rzeczywiście sprawia wam taką przyjemność, że jeszcze chcecie dalej w niego grać, oprócz tych casualowych rozmów? Odzywam się oczywiście też do Adama, jak i graczy. Nie wiem, z mojej perspektywy to jest na pewno taka, nie wiem, troszeczkę, nie wiem, czy to w ogóle jest okej, nie? Ale takie, moja postać jest mocniejsza od otaczających ich osób, nie? Wiążą ją mocniejsze zasady, ale jest mocniejsza i tak jakby czuję ogromną przyjemność z patrzenia, jak nasze postacie, nie tylko oczywiście moja, obcują po prostu ze słabszymi osobami, nie? W Ze sensie- śmiertelnikami? Ze śmiertelnikami, z trzodą, nie? W sensie to jest naprawdę, że z jednej strony możemy być wycieraczką do butów dla tych potężnych wampirów, a z drugiej strony jesteśmy, kurna. No już mówi, jakby miał 5 człowieczeństwa. No, prawda, drodzy no, państwo, co nie? wszystko jasne. Okej, wiadomo, kto będzie najwięcej zabijał. Mnie osobiście bardzo cieszy sukces nas wszystkich. I jakby ogromnie się cieszę, jak w końcu zaczyna nam coś wychodzić. To jest dla mnie przyjemność i nie wiem. Ja się aż dziwię. Tak, to jest aż dziwne, ale to jest tak przyjemne, jak cały czas nic nam nie wychodziło, a tu w końcu stać nas na kupno domu na przykład, albo na wynajem chociaż. To jest super uczucie osiągnąć coś. Na pewno ten system jest bardziej do współchwalenia się. W sensie, no mnie cieszy to, że no właśnie tak trochę, że coś wychodzi, ale dlatego, że jestem, no nie wiem, jakby u Karu coś wyszło, no to okej, wyszło coś orkowi, nie? Ale tutaj jest takie, że wyszło coś to człowiekowi, no dobra, wampirowi, ale w prawdziwym życiu. No i czy można bardziej właśnie z tym jakoś współchwalić, może do tego odnieść, Utożsamić się. bo też na przykład się może wie, jak ciężkie to jest IRL. Ususek dał radę. Tak. Ja mam pytanie. Ale to A to tak... odpowiedz na to najpierw. Co mnie najbardziej cieszy? Dobrze, odpowiem na swoje. Ja się zgadzam z tym, jak coś nam wychodzi, bo to jest taki strzał dopaminy, jakby, tak jak podając przykład, dostajesz 6 z testu, na który się nie uczyłeś. To jest taki niezbyt oczekiwany Tak. strzał dopaminy, bo my też zazwyczaj nie oczekujemy tego zwycięstwa. My zazwyczaj oczekujemy, że coś się spierdoli w środku i nie dojdzie do końca. Więc to jest strasznie motywujące, że jednak przez to przebrnęliśmy. To też mnie bardzo jakby rusza do przodu, że tak powiem. Zgadzam się. Ale oprócz tego powiedziałbym, że dosyć lubię grać w tą taką strategiczne rozmowy, że tak powiem, bo bądźmy szczerzy, dużo postaci w Wampirze jest takich właśnie snake'i jak Mateusz, że Amadeusz, no bądźmy szczerzy, on coś ma za uszami i boję się, że w 18%. którymś momencie nas albo wystawi, albo da nam coś niespecjalnie przyjemnego, więc no podoba mi się to po prostu takie trochę bilansowanie między szczerością a kłamstwem
żeby nie Balansowanie. powiedzieć za dużo. No, balansowanie. Żeby nie powiedzieć za dużo, ale też nie powiedzieć tak, że gość skapnie się, że kłamałeś. Tak, bo to też- jest taka wojna słów pomiędzy nami. Jakby to Dokładnie. powiedzieć, niektóre moje postacie są inteligentne, ale niektóre są głupie jak but i o tym mi zależy. Tak, ta wojna taka, o której Kajetan powiedział, też mi się bardzo podoba. Nie wiem, cały system jest ogólnie bardzo przyjemny do grania, zwłaszcza po tej przerwie, którą sobie zrobiliśmy, moim zdaniem. No, No, zgadzam tu się. też się zgodzę. Jakoś lepiej to teraz idzie niż No. przedtem. Nie wiem dlaczego tak, ale Dlatego, Nie że wiem. się odświeżyliśmy się, bo po prostu nie Możliwe. możemy siedzieć w jednym systemie za długo. No 17 rozdziałów, no 17 sesji ponad, bo zdarzyła to- się sesja, która nie wyszła i nie wyjdzie. No tak. no tak. To teraz A- zadam ale- pytanie. Ale czekaj, ja jeszcze odpowiem. Dobrze, pierwszy. Mhm. Co mnie cieszy najbardziej? Mnie cieszą wszystkie, jak to zawsze wam powtarzam w grupie, ale nigdy że tak powiem, na żywo. Mnie cieszą te emocje, które płyną po prostu z tych sesji. I tutaj, niezależnie czy były one pozytywne czy negatywne, zawsze cieszy mnie jako po prostu twórcę, że wy odpowiadacie i jesteście zaangażowani w różne rzeczy. I jak była ta cała sesja, na której był w sumie debiut Kajetana z Ramkiem, jak był ten szał, że tak powiem, Nikity na to, co każą mu dokładnie zrobić, bo tam dla Camarilla to było nic, zabicie tego strażnika, tamtego, prawda? No bo wsadzą go w trumnę, powiedzą, że coś się z nim stało, kompletnie usuną te rzeczy. Ale też zabicie stwórcy Nikity i w ogóle te wszystkie dramaty. Z jakim impetem zakończyliśmy pierwszy sezon Vampira z tym zabójstwem wampirka i potem rozdzieliliście się na te parę miesięcy i w ogóle czułem to. Ja zawsze czasem mam serce po prostu w gardle, aż jak widzę, jak te wszystkie rzeczy się rozwijają, jak one są po prostu, bo zaczynałem z naprawdę malutkiego skrawka. Zaczynałem z tego, że stworzyłem powiedzmy 20, może 15 spokrewnionych, którym nadałem jakieś tam cechy i potem z czasem po prostu dodawałem ich więcej. I na przykład to nie jest dla mnie wielką tajemnicą, że na przykład sam w sobie Aureliusz został stworzony ze względu na to, że oglądałem filmy w sumie na YouTubie i tam był taki gość, Gentleman's Guide to Vampires with Matthew Dawkins. I on tak fajnie opowiadał o tych klanach. I to, co było w nim takiego zajebistego, to było to, że on opowiadał o każdym klanie i o maskaradzie, wampirach i tym wszystkim, ale on nigdy nie pokazywał, że trzyma za jakąś stronę. On miał taką pełnię takiego szacunku wobec wszystkich absolutnie. I tak mi się, na przykład tak stworzyłem Aureliusza, że ja chciałem, żeby taka postać się pojawiła, która wam trochę pomoże, ale też oczywiście staram się nigdy nie przesadzić z tą pomocą. Staram się trzymać to tak właśnie zbalansowane, że czasem wam tam tutaj szpilkę, ale czasem tutaj was pogłaszczę. Żeby nigdy nie wiadomo, co można oczekiwać z tego wszystkiego, ale jak powiedziałem, ja mam mega fan po prostu z obserwowania was, jak ten świat zaczyna was pochłaniać. Dziękuję, skończyłem. Oj, ja mam tylko takie szybkie pytanie. Czy w Wampirze kanonem jest to, że istniejemy my i gramy sobie w RPG? To jest pytanie, które zostało zadane parokrotnie. Właściwie to mam tutaj smutną wiadomość, że nie. O, Jestem zawiedziona. teatr Ale- myśli RPG nie jest kanonem. Teatr, tak samo gry Vampira Maskarady oczywiście, ale wszystko inne istnieje. No Ashan nigdy nie powstanie w tak, tamtym Ładnie świecie. mówiła, że grała w D&D. Wiecie, wy po prostu jak śpicie, to wy wtedy jesteście tymi postaciami, okej? Okej. Okej?
Kurwa, jest creepy. Wow. No i jak, co macie jeszcze? Dobra, ja też mam pytanie do wszystkich. To jest pytanie, którego wszyscy się spodziewaliście. Kto jest waszą ulubioną postacią niezależną i dlaczego? Ja już wiem, jakie będą odpowiedzi, Dawaj. przynajmniej twoja. Ha, wow! O, O, najbardziej zdziwisz. przewidywalna postać, okej. Znaczy, nie, no bo wydaje mi się, że no są postacie, których pewnie większość z nas gdzieś tam uplasuje na końcu, nie? Że takie postacie raczej, których nie lubimy. Nie są takie, które będą na górze, nie? Sądzę, że na pewno gdzieś tam na górze będzie Aiko. Chociaż no nie wiem. Ale no wydaje mi się, że każdy gdzieś tam może na górze ma trochę Aiko. Bez po prostu bardzo inna niż reszta postaci. Ale kurde, żeby tak numer 1? Może top 3, co wy na to? O, ale, dobra. ale bez kolejności, po prostu 3. Okej. No, Okej. 3 najbardziej lubiane. Okej. No i dlaczego? Kto chce zacząć? Czy lecimy po kolei, bo jak chcecie. Możemy po kolei. No dobra. No to zacznijmy. Salvi chciałem powiedzieć. Tak, to K1, ja, K1. Salvi. Okej. Moim zdaniem jest na pewno na górze Aiko, na pewno na górze jest Amadeusz i Jola mi się bardzo spodobała. O. Oczywiście nie w Ej, seksualnym. Jola! No. Tak. O, tak, każdy tak powiedział. Jola. Albo ja mam 3 postacie, z czego 2 poznaliśmy naprawdę bardzo mało. I jak teraz o tym myślę, chciałbym jakby więcej jakby o nich wiedzieć. Uwaga, pierwszy jest u mnie Gunnar. Jestem totalnie kupiony przez tą ideę, że jest tych 2 braci. On jeden bardziej taki zły, że on gdzieś teraz uciekł. Jestem super ciekawy na rozwinięcie tego wątku i ewentualne później spotkanie właśnie, dlaczego on to w ogóle zrobił, dlaczego on dołączył do tego. Drugie to jest Aiko. Aiko jest sweet Cinnamon Roll, super postać, cute. Co, kim, czym, co? Sweet Cinnamon Roll chciał chyba powiedzieć. Tak. I trzeci jest Niepokoi mnie ta zmiana tła. bez komentarza, pozostawię Głos Radia. No Głos to niedawno, radia. faktycznie. Okej, jeżeli chodzi o moje, pierwszy będzie Lukrecjusz, powiedzmy. Bardzo mnie interesuje ta jakby jego historia przede wszystkim. Jest bardzo tajemniczy, ale bardzo mi się też podoba, jak przedstawiłeś w nim La Sombre. Aureliusz oczywiście, za jego charyzmę kupił mnie. I to jest trudny No wybór. Aiko, no powiedz Aiko, albo drugi oczywisty wybór. Come on. Radek. Powiedz to. Dobra, Aiko egzekwo z Mikim, niech wam będzie. No, Wow. Powiedziała. no. Ja na pewno powiem Aiko i u mnie jest trudno, chociaż takie postacie, które na pewno gdzieś mnie tam zainteresowały, to jest kolejna postać, której było mało, czyli był Dunar. Tej z drugiej strony, nie Gunnar, tylko Dunar. No ale ten wątek, który się urwał jak na razie przynajmniej, z odejściem Gabriela. Ale kto jeszcze trzecia postać? Nie wiem, tu jest ciężko według mnie. Bo trochę patrzę przez pryzmat nie siebie jako gracza, a Mateusza, a niewiele osób jeszcze poznał. To może z perspektywy Gabriela spójrz. Kogo tam Gabriel poznał? Teresę na pewno. Nie, ona była porąbana. Ona była porąbana. Ale zgodzę się z Kajetanem. Jola jest bardzo ciekawą postacią. Więc jak na razie damy Jolę. Bo to znowu jest to samo co z Aiko. Czyli to jest postać inna niż wszystkie. Bo jeszcze po Aiko się chyba trochę tego spodziewaliśmy.
bo jakby wstęp Aiko był taki, że ona jest trochę dziwna, że jak będziecie z nią rozmawiać, to tam nie, żeby z nią uważać, a z Jolą to kurwa to po prostu było, dobra, tam jest Jola, nie? I takie, okej, czego mamy się spodziewać? I przychodzimy i jest Jola. To prawda, Jola była Jolą. Że dzisiaj się spotykamy. A może spytamy pana Adama, jakie ma ulubione postacie? Obstawiam sędziwoja. Ja powiem tak. Kocham i ubóstwiam każdą swoją postać, którą stworzyłem od samego początku. Nie jestem w stanie absolutnie wyłonić. Każda z tych postaci, która została stworzona, ma w sobie cząstkę mnie samego. Każda. Bez najmniejszego wyjątku. Ja kiedyś, powiem wam taką najdziwniejszą rzecz. Kiedyś, nie tak dawno temu, puściłem sobie, jakby to powiedzieć, teksty z Ligi Legend różnych postaci. Mi się tylko skojarzyło, że ja na przykład zachwycam się waszym performancem, tym jak wy stworzyliście swoje postacie i nigdy mi przez głowę nie przeszło, kurwa, ja stworzyłem naprawdę zajebistą postać, nie? I tak się wzruszyłem w tamtym momencie, tak jakby uderzyło we mnie to po pół roku tego, jak bardzo ja lubię moje postacie. Jakby nie widzę, żeby była w tym jakaś hańba, że jakby to powiedzieć, ja jestem osobą, tak się wcielam od czasu do czasu w tą, w tamtą, wiadomo, nie wiem, są postacie, które na przykład przemknęły dosłownie, tak jak na przykład jedna Ventru, tak, w windzie tam, co byliście kiedyś w Mariocie, to jest niezły motyw, bo ona po prostu przemknęła przez sekundę. Są na przykład postacie, które nawet nie mieliście ich szansy spotkać, no bo wybraliście takie ścieżki. Ale naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo nadejdzie jeszcze sporo dosyć spokrewnionych. Nie tak dużo, myślę, że nie więcej niż 10-15 może spokrewnionych. ale byłem absolutnym fanem szczeniaka Gabriela w wizji O. Wendy. Tak, zgadzam się. Chcę zmienić w mojej odpowiedzi z Aiko na Czarnego Romana, bo zapomniałam, że przemknął raz. Był. tak, Był. Nikt Nikita. nikt nie powiedział Enigma. No Dobra, zmieniam na Enigmę. Bo na razie Uwielbiam jesteś- nie. Enigmę. Nie, szczerze, Enigma? szczerze, ja bardzo lubię Enigmę. Ciężko jest mi wybrać, jest mi naprawdę ciężko wybrać 3 postacie, bo lubię je wszystkie, bardzo. Jakby nie ma postaci, której bym nie lubiła. Nawet Sędziwoja bardzo lubię i chciałabym poznać kiedyś jego historię, chociaż on mnie nienawidzi i nigdy mi nie powie. Takie info, że tak powiem, za kulis. Ja się poczułem strasznie dotknięty, jak wszyscy powiedzieli, że ten sędziwój, to on lepiej, żeby się na sesjach nie pokazywał, bo on taki jest, on jest taki stary i on zawsze jest takim pierdzielem. Ja to powiem wam, że to było dziwne doświadczenie, bo ja się poczułem dotknięty przez to. Mi było ewidentnie po prostu smutno na to. Ja miałem takie, kurwa, ale on ma fajną historię, takie... No i ja chcę ją poznać. Ale spoko, ale ja mówię o całej grupie, nie tylko o tobie, Karolino. No wiem. Ja może zmienię pytanie dla Adama. Czy masz postacie, które lubisz odgrywać bardziej niż inne? Nie to, że ich historia, ale po prostu ich odgrywanie przychodzi ci przyjemnie i naturalnie. Znaczy, nie powiem, żebym miał postacie, które tak bardzo super łatwo jest mi odgrywać, ale są postacie, które mi łatwiej jest odgrywać przez to, że czuję, że lepiej się zgrywają na przykład z moim głosem, bo jednak robienie pseudodamskich głosów jest zawsze problematyczne i ciężko to powiedzieć, wiecie, kto jest do końca, bo jeżeli chodzi o damskie głosy, no to jednak tutaj mam zawsze limit, bo albo to są, wiesz, babki, które mówią, no cześć, no co u ciebie? Albo to są zawsze jakoś mi te damulki wychodzą, że tak, byłeś u mnie. Na głos radia? To prawda, Zajebisty zawsze. robisz głos radia. Ale no tak, ale to głos radia się raz pojawił do tej pory, więc... Ale powiem szczerze, że są postacie, których nie lubię odgrywać. Akurat. Na przykład. Na przykład. Mikołaj. Mikołaj definitywnie uważam, że na przykład nie do końca niektóre postacie odegrałem tak, jakbym chciał. Szczególnie... No nie wiem, wydaje mi się,
może trochę żółty smok mi do końca wyszedł tak, jak chciałem, ale niektóre postacie, bo wiecie, jak są jakieś takie postacie szalone czy coś tam, to ten głos to jednak można zmienić, ale na przykład czy Sowa miał bardzo zupełnie inny głos w porównaniu do dyrektora. To jest właśnie ta kwestia, że ciężko jest tak rozróżnić głosowo. Ale nie, naprawdę niektóre postacie zajebiście mi się odgrywało. Sam niektórych postaci personalnie nie lubię, na przykład Teresy. Osobiście uważam, że ta postać jest zła jako po prostu osoba, nie, że jest źle napisana czy stworzona. Po prostu nie lubię tej postaci, ona jest przerażająca. Ale sporo jest takich postaci, których na przykład mniej znacie. Jest na przykład postać, która obserwuje was już trochę, ale zostawię to Super, świetnie wiedzieć, że mamy Stalkera. jako takie straszenie A was. to ja mam takie pytanie. Z postaci, którymi my graliśmy, no czyli to już będzie 4-6 postaci, tak? Dobrze liczę. Jakbyś miał do wyboru, nie tak jak masz gotowe postacie na przykład w jakichś starterach, nie? I miałbyś właśnie nasze postacie, czyli tam Gabriel, Leon, Nikita, Mateusz, Wendy i Salvi, to którą byś zagrał? Którą mógłbyś ty poprowadzić, nie? Mateusem, naprawdę. Tak jak personalnie, to już o tym mówiliśmy i też na przykład dochodzi kwestia zmiany tych postaci, tak? Bo Nikita grał Leonem, a teraz jest na... Nikita grał Leonem. Ja pierdolę. Janek grał Leonem, teraz Nikitą, ty grałeś Gabrielem, teraz Mateuszem. Tak osobiście uważam, że Gabriel i Leon byli niewypałem. Po części. Bo akurat niewiele osób o tym oczywiście wie, że ty mało się komfortowo czułeś na Gabrielu. Bo zrobiłeś go zbyt dojrzałego, zbyt Tak. ojcowskiego. My się zawsze z tego śmialiśmy. Bo A z Janku, co tam nie pykło w sumie w Leonie, twoim zdaniem? Ja jestem praktycznie pewien, że po prostu rzuciłem się na zbyt inną wodę dla mnie, jak byłem jeszcze początkującym roleplayerem. To była moja pierwsza jakby kampania, taka, którą grałem jako gracz. I ta postać mogłaby wyjść na jakimś scenariuszu i bym się całkiem dobrze z nią bawił, ale na kampanii, gdzie cały czas po prostu miałem wizję w przyszłości, cały czas wszystko się nie wyszło to. Myślę, że teraz byłbym w stanie zagrać Leonem, ale świetnie się bawię na Nikicie. No, więc z mojej strony to tak. Mamy jeszcze jakieś pytania? Uwaga, z grubej rury. Pytaliśmy cię o postacie niezależne, ale jaka jest twoja ulubiona postać gracza? może wszystkich, żeby nie było tylko, że do Adama. Szczeniak Gabriel. Dziękuję za uwagę. ja odbiję piłkę. Odbiję piłkę i zadam inne pytanie, bo nie chcę na to odpowiadać, bo to nie o to chodzi. Powiem tak. Wy wszyscy mieliście swoje po prostu boskie momenty. Po prostu to, co słuchałem, co wy robicie i jak poprowadziliście pewne konwersacje, rzeczy. Mieliście tak świetne momenty, ale mieliście też tak złe momenty, że nie wiedziałem, co wy próbujecie absolutnie osiągnąć. Nie powiem, żeby któreś z was było na jakiejś postaci w 100% non-stop genialne. Ale odbiję piłeczkę i zadam dziwne pytanie. Która postać pod względem atrakcyjności podoba wam się najbardziej? Nikita. Nie możesz wybrać swojej postaci. Nie możesz wybrać swoje. Ale chwila, to jest trudne. Ale Wait, czekaj, ale nasz My tu możemy graczy tylko w sensie? Wendy wybrać. Ale nie, postaci niezależnej. Aha, A. niezależnie. Okej, dobra. Pod kątem atrakcyjności. Jak nie pamiętacie, to ja wam mogę przypomnieć kogoś wygląd, więc... Okej. Ja bym powiedział, że ta postać, której jeszcze nie poznaliśmy, ale mi Babka opisałeś. Gilliego. Tak, dokładnie, babka Tak. Gilliego. Gilliego. Nie no.
Trudno powiedzieć, bo w sumie spokrewnionych kobiet mało poznaliśmy oprócz Aiko. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że mi się A wydaje, że... dlaczego mówisz o kobietach tylko? O, A, nie wiemy, Salvi może... A, ty nie jesteś Salvi, tylko Kajetan. Ej, nie, ale W którymś momencie poczułem, że było mniej kobiet, ale potem dodałem wszystkie, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o płeć i wyszło na to, że wcale nie ma dominacji mężczyzn, jeżeli chodzi o... Ja mam takie odczucie, że jest mało spokrewnionych kobiet w wieku naszych postaci. Mi się wydaje, że zazwyczaj są starsze i to dość grubo, albo przynajmniej trochę. No ale to z mężczyznami też tak jest. Enigma hands down. A, no. Jak to? Ale Mikiego pokochałaś. Nie, to Wendy. A, no dobra. bo Enigma jest tak daleko, jest nieosiągalny. Szczerzutko, Gili. Gili. On ma taki vibe fajny. Ja powiem, i to jest może dziwne, bo mi od samego początku, mimo że jej chyba jeszcze nawet nie dawałeś opisu wyglądu, a przynajmniej nie takiego bardzo szczegółowego, siostra Gilego, którą poznaliśmy 2 sesje temu. Mimo że nie było jej opisu wyglądu, to jakoś mnie to bardzo ona zainteresowała. Bez kitu. No. No. I Mateusza też zresztą. A, relacja z tymi, z osobami, oczywiście z tych Rawnosów. Piękna sprawa. Razem będziecie przez, wiesz, okręgi ognia skakać. Dla zabawy. Całą Polskę podróżować. Już nawet nie chodzi o podróże, bo z Rawnosami pamiętaj, że jest ta kwestia, że oni lubią robić niebezpieczne rzeczy. Tak. Oni muszą, bo oni, wiesz, lubią poczuć jeszcze coś tam. Poczuć się żywym. No. No tam odbił pytanie. No bo Adam nie chce faworyzować nikogo. Dobra, Janek, a ty? Kto się tobie i Nikicie podoba? Nikicie to wiemy. Oho, Aiko się Nikicie podoba. Ojko, haha, Ojko, haha. simpajko. Znaczy, nie, ale zacznijmy od tego, że nawet pod kątem atrakcyjności dla Wendy Gil jest trochę bardziej atrakcyjny od Mikiego. Tak pod kątem wyglądu po prostu. My kiedyś ocenialiśmy tak jakby w skali od 1 do 10, jak ktoś jest atrakcyjny i ja pamiętam tą konwersację pomiędzy mną a Karoliną. Ja powiedziałem, że no Mikołaj to jest taki 7 na 10, bo on jest taki mniej zadbany, wiesz, on ma te... Bo to jest ta legenda jeszcze, o której nie każdy wie. Ja mam wrażenie, że ja zmieniłem parokrotnie opis wyglądu Mikołaja. Prawda, to prawda. On miał różne wyglądy zupełnie jak Witali. Witali. Kurde, Witaj to chyba nawet inne imiona miał. Nie, Diabolizuje co tydzień kogoś innego. tak, bo tutaj była teoria, że po mieście tak naprawdę jeździ wiele Witali. Tak. Jo. To jest paru Witali i każdy się nazywa tak samo, a inaczej wygląda. I z jednego Wiecie- klanu jest, nie? Jak jest ta rodzina taka w bajkach, gdzie po prostu to jest pełno braci. Z Pokemonów. Siostra Tak, Joy. siostra Joy. O Właśnie, mój siostra Boże. Jay, tylko witali. Ja nie wiem, jak to wyszło, ale ogólnie rzecz biorąc, to Mikołaj ma tak naprawdę taki dłuższy blond włosy. Ma raczej niebieskie oczy i przypomina trochę Toma Ornella, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć. No, myślę, że coś mniej więcej tak, tylko trochę lepiej, trochę bardziej, nie wiem, jakoś tak dojrzale, tak mniej dziecięco z twarzy, ale on... Poczekaj, bo to... O Jezu. Nie potrafię znaleźć tej osoby nawet. Przepraszam bardzo. Czekaj, nie, jaki to... Poczekajcie. Warnel nie wygląda za dobrze. Ornel, bo- wszyscy, którzy wyskakują, są starzy. No. Cicho. Tom Odell, My Bad. Okej, Tom Odell. On ma, wiecie, tą taką A. piosenkę Another Love. Kiedyś mi poleciało i tak stwierdziłem, kurde. Wolałam, jak powiedziałeś, że wygląda bardziej jak Niro z Devil May Cry 4, okej? No bo podobnie, no. Okej, nie, no jak to jest podobne? Jak wyglądał jak Niro z Devil... Też jest mężczyzną, więc podobne. O mój Boże. Tak, wszyscy mężczyźni wyglądają tak samo. Dokładnie. To ja mam takie pytanie, bo teraz mi naszło do głowy. Czy jakąkolwiek postać niezależną, to może też tutaj nawet do Ashanu się to odnieść, ale bardziej sądzę, że w Wampirze to pasuje.
wzorowałeś wyglądem albo charakterem na nas? Wiesz, jakąś postać sobie po prostu wyobraziłeś tak i pomyślałeś, że kurde, tu by na przykład pasował wygląd Janka albo wygląd Karoliny. Dasza, nie, przecież jest sklepikarz Radek. Tak, on ma na imię Radek, ale nie miał być podobny do Radka. Tak, ale niestety tylko na Aszanie. Okej. A powiesz do kogo? Poznaliśmy już nam postać? Myślę, że sam fakt, że Tengu w Aszanie istnieje, to jest wystarczające, żeby Też była prawda. postać jak ty, Kajetan. Z Jankiem... Ale mam wrażenie, że ty kiedyś odbyłeś konwersację, no ale do Aszanu nie będę przechodzić, bo podcast to wam też. Nie na dzisiaj. Rozumiecie. No, będzie podcast o Aszanie, jak ktoś ciekawy. Jej. Będzie. I Jaki jest wasz klan, który uważacie, że byście teraz wybrali, gdybyś zaczynali nową kampanię? Banu Ja Hakim. też mogę? Proszę, Tak, mogę? jasne. Ja bym grał Ravnosem, ale to wszyscy wiecie. To prawda. No, to ten... Kurde, a ja nie pamiętam nazwy, moment. Ja bym nie zmieniał. Mi się podoba ogólnie kompletnie koncepcyjnie Banu Hakim. No ale dobra, to jeśli powiedziałem, żebym nie zmieniał, to załóżmy, że drugi klan, który mi się bardzo podoba. Ja bym powiedział, że... No, ci kurwa... Ci toreadorzy mnie trochę... O! Trochę tak Ej, ciągną do siebie. Rozumiem. Janek? Ja jestem totalnie kupiony przez Salubri. Okej. Ja bym powiedziała, że 3 klany by mnie zainteresowały. Trimier, La Sombra i Hekata. Kolejność przypadkowa. To jest takie 3 dostojne, nie? No, Ja bym powiedział, że jakbym miał grać jakoś na swoją postać, to też wymienię 3 klany. Nosferatu, Hekata albo Gangren. Znowu. Właśnie, tylko zauważmy, że nikt z nas w sumie prawie nie powiedział Nosferatu, ale to jest chyba przez to, że my się boimy tego, jak trudne może być granie nimi. Nie specjalnie. realnie. Nie sądzę. Na pewno nie jak w grze komputerowej. Tam w grze komputerowej... Gra komputerowa, bo wy nie graliście. To jest ciekawe, że tylko ja i Karolina graliśmy. Rekomendowaliśmy zagranie, ale każdy zignorował. Przecież... Ja nie gram, już nie mam czasu, jestem zarobionym człowiekiem. Za stary. Starsza osoba. Za stary jestem. No, No to... jesteś starszą osobą. Gra od Wszyscy to wiemy. 18 do 99 wieku. No, a Radek już przekracza. Tam akurat przez całą grę nie można było się pokazać ludziom. Trzeba było chodzić tylko i wyłącznie kanałami. Ale u nas jest o tyle łatwo, że u nas takiego wymogu nie ma, bo my kurwa w Warszawie kanałów nie mamy. Takie jakie są w Stanach po prostu. Więc ja tam tych Nosferatu tak troszeczkę lżej traktuję, tak? Niż jakbyśmy, nie wiem, w jakiś tam... Ale to też jest by the book trochę, bo po prostu Nosferatu dostają po prostu wadę odstraszający wygląd, która wcale nie łamie maskarady. No, zresztą jakby to powiedzieć, bądźmy szczerzy, nawet jeżeli byś wyglądał jak najbardziej ohydny Nosferatu, jaki jest, jeżeli wyjdziesz na ulicę, co pomyślisz sobie, jak taką osobę spotkasz? No kurwa, gość cosplayer, ma jakąś, no tak, pewnie jakąś maskę ma. I to jest takie myślenie, których wiele osób nie ma. To jest trochę ryzykowne, ale z drugiej strony pasujące tego wszystkiego. Ale wiesz, to też ich nie wezwie policji. O, widzę strasznego człowieka, proszę uratujcie mnie, nie? Jakby mamy No tak. jakby takiej perspektywę, że no jednak traktujemy takich ludzi lżej, nie? Dobra, to Też może inne pytanie. Którego klanu najbardziej nie lubicie? Wętru. A, bo cię okradli. Nie. Nie, w sensie, Ale nie lubimy, czy na przykład uważamy go za najnudniejszy? Bo to są dwie różne rzeczy. ewentualnie Giovanni. Jak uważasz? Po prostu klan, którym byście w życiu nie zagrali? Giovanni. Są takie Nie, no, ale- cholesterol. Ej, Nie ma Giovannich już. no właśnie. Jest tylko Hekata. Taki, To Hekata, nie wiem, no. ale chodzi mi o taki, nie chodzi mi, wiesz, Janek, to co czytałeś w książkach, tylko to co jest w Warsaw by Night. No, jeszcze żadnej Hekaty nie było. Chyba. Nie wiadomo.
Ja teraz powiem coś, co się nie spodoba Jankowi, bo moim zdaniem Brudża. Nie masz ducha wolności. Może, albo... Nie wiem, wydaje mi się tacy trochę... Basic Beach! No, po prostu. Ej, ale Nekrofila. Nekrofila jest ciekawy. Gnoju! jeśli miałbym powiedzieć takie dwa najbardziej basicowe klany, to jest faktycznie według mnie Brudża i Ventru. Ja bym powiedziała Brudża i Gangrel. Nie, bo nie, Ja się właśnie zgadzam. Nie. tak? Ale Nie. z kim się zgadzasz? Z wami wszystkimi. Aha. A, okej, Mediator. faworyzacja całej A, grupy. okej. Nie, najbardziej nie lubię absolutnie Brudża. Uważam, że są nudni, że postacie z Brudża nie potrafią być ciekawe, bo to są ludzie, którzy są po prostu wkurwieni. To trochę Jest. prawda. Wow. Pytanie przerodziło się w diss na Nikicie. Nie, no nie. To też, jakby to powiedzieć, wracam do tego, co mnie pytaliście. Ja nie lubię odgrywać Brudża, bo przeczytałem o nich rzeczy. Jakby podręczniki, grałem w grę, nawet grałem tym klanem w grze raz. Co prawda to tam w Cockatories of New York, ale straszna gra, nie grajcie w nią, była beznadziejna. Nie, nie grajcie. Nie grajcie. Zero wyborów. Ale nie, Brudża jest po prostu tragiczna. Jeżeli chodzi o Ventru na przykład, jak ty powiedziałeś, uważam, że z Ventru da się coś zrobić. Ale czy to jest takie super ciekawe? To jest takie, no chcę władzy, bo lubię władzę, bo władza jest fajna. To też jest takie dziwne. Wydaje mi się w ogóle, że te podstawowe, znaczy to jest chyba tak w każdym RPG-u, że wszystkie te podstawowe klany są bardzo prostoliniowe. Mamy Brudża, którzy są wkurwieni, mamy Ventru, którzy są władzy, mamy Nosferatu, którzy są brzydcy, mamy... Nie, Ventru nie chcą władzy, oni chcą być twarzą. Dobrze, mamy... I teraz, żeby mi się Trymir Star Radar nie pomylił. Trymir są od krwi. Tak. Mamy Trymir, którzy są czysto magami krwi, mamy Gangrey, którzy są po prostu wilkami, mamy Toradorów, którzy są piękni. I to są podstawowe klany i one są prostoliniowe. Ale żeś to uprościł. No bez Tak, kitu, nie? Bo jakby, ale- ale może tak powiedzieć też o innych, że dobra, mamy Rawnosy, to są Cyganie, No to dobra, są mamy La Rumuni, Sombre, oni La tam Sombre, oni są w kijami cieniach. latają. Romowie. Romowie. No Romanowie. on jest tym. Kim? On jest tym, no. Rumuninem. Rumunin, no. Rumuninem. Billy jest Rumuninem, tak. Ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu, ale tak, było, że ty powiedziałeś, że no Gilly Chyba- jest chyba- tym Romanem. Roman. Rumem? Romanem? Rum? Ale ogólnie rzecz biorąc jestem ostatnią osobą, która korzysta, jeżeli chodzi o Rawnosów, jako korzenie jednak romskie. To jest coś, co zostało wypisane w 5. edycji Wampira Maskarady, ale ja uważam, że że ten klan pasował do tamtego miejsca, a nie, że teraz jakby każdy kraj ma u siebie Rawnosów i oni są przeróżni. Moim zdaniem to kompletnie nie pasuje. Dla mnie Rawnos to jest tylko i wyłącznie Rom praktycznie. Oczywiście oni tam mogą mieć kogoś, ale dla mnie korzenie, które idą z tego, dla mnie na przykład gangrele mają dużo w sobie takiego, wiecie, skandynawskiego czegoś. Dlatego też był Gunnar, dlatego też był Dunar. Ja lubię te połączenia. Że jednak pewne kraje moim zdaniem powinny mieć przewagę tych i tamtych. Jaki jest polski klan? To jest śmieszne, bo czytałem lore na temat tego wszystkiego i rozmawiałem z osobami na Discordzie, w sumie World of Darkness, 5. edycja. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy mi stamtąd pomogli. Bardzo fajni ludzie. I jeżeli chodzi o średniowiecze, wygląda na to, że nasz kraj był zdominowany praktycznie w 100% przez Brudża i Gangreli. O O. Właśnie powiedziałeś, że nie Brudża, Gangrel kojarzą się ze Skandynawią. A nie kojarzą ci się ze Słowianami? Też, jak No najbardziej. właśnie, Wiesz, nie? dlatego też na przykład Dunar miał taki bardziej druidyczny troszeczkę vibe tego wszystkiego, bo mi się to podobało. Leszek. No, nie poznaliśmy. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem.
Ale tak, nie, zdecydowanie te klimaty, to tak samo wiecie, jak macie Rosję, no to tam w Rosji, to tam jest po prostu chmara tych Cimicza i Brudża po prostu. Rewolucja, nie? Zapomniałam od Simicza. O Boże, to we Francji musieli być sami Brudże. Nie, jak Nie, we Francji, mi tu... Ci, Oj. piękniejsi, jak oni mają. Toreadorze. Toreadorzy. No. Nie, ale bardziej mi chodziło o rewolucję francuską. No tak, a jak myślę o Francji, to w sumie myślałem o Nosferatu, no ale dobra. Też. Okej. Że to musi być taki kontrast. Mi się wydaje, że we Francji to by tak pasowały wszystkie takie klany, takie bardziej... Francja była stolicą Camarilla. No tam Malkawianie by według mnie pasowali, La Sombra, Hekata by tam pasowała. Z tego co ja wiem, obecnie w naszych czasach, jak mówimy o Warsaw by Night, to na obecny moment Francją chyba rządzi Malkawian, Let's go! znaczy Paryżem, nie? Wiem, że Brukselą rządzi Nosferatu. Dobry przyjaciel Enigmy, by the way. Fantastycznie. Świetnie. To Wyobraź już wiemy, sobie gdzie nie jechać na wakacje. w Parlamencie Europejskim Nosferatu, fajnie? Już wiemy, gdzie nie jechać, kurwa, na wakacje. Nie, ale jak sobie myślę, nie jestem pewien, bo ja też z lorem, jako lorem całego tego świata ciężko się tam połapać, bo tyle było zmian, jakby remake'ów, tam Gehenna się już wydarzyła, tam już wszyscy spokrewnieni nie żyją, a potem wiecie, wszyscy wyjechali na jakieś tam pustynie walczyć i to wszystko. Tak, Franquis jest cały czas księciem Francji. Czy Paryża. Kto to jest? To jest to jest Toreador. To się pomyliłem. No ale wiem, że powiedziałem Bruksela odnośnie Belgii, tak? Tak. To dobrze powiedziałem, dobra. Już myślałem. I tam w ogóle wiecie, tam w Berlinie się wybili. No, coś tam robili. W Berlinie to Brudża mi się tylko kojarzy, na jakoś pasuje jako ten... Mi 100% La Sombra, dlatego tyle... No, ja jakby też bym powiedzieć, powiedział bardziej La Sombra. Dlatego tyle postaci u mnie jest germańskich, jeżeli chodzi o La Sombra. Nie wiem, czy to widać. Dlatego też, nie wiem, Brudża było bardziej, wiecie, tam jednak ze wschodu. Tam, wiecie, Białoruś. No, takie tam. No, Husar jest z Polski. No i tak. Co można powiedzieć jeszcze ciekawego? Jak ktoś dotarł do tego momentu naszej pogadanki i słuchał, możecie zauważyć, jak wyglądają nasze normalne rozmowy, bez jakiejś tam ingerencji. Nie, ta i tak jest w miarę poważna, jak na naszą No, normalną to prawda. rozmowę. No, byśmy się pośmiali i powyzywali niektóre klany, czy tam postacie. Ale jak ktoś dotrwał do tego, to mogę powiedzieć taki mały spoilerek, że następna kampania będzie miała miejsce w Krakowie. Ale nie zobaczymy już postaci, którymi grają nasi gracze tutaj. Będą nowe. Kompletnie nowe. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale do tego jeszcze trochę. Jeszcze tylko parę miesięcy. No, jeszcze muszą przeżyć. Zobaczymy. No co tak, będzie. miałem No, bo powiedzieć. może zginiemy na następnej sesji i przyspieszymy trochę tą kampanię. Na następnej nie? sesji masz na myśli dzisiaj. A, to jest taki nasz ulubiony żart, że tak powiem. Wszyscy i tak się boją, że to jest ich ostatnia sesja, jeżeli chodzi o ich postacie. Przysięgam, nie straszę ich. To prawda akurat. To my po prostu overthinkujemy wszystko. Nie, to ja takiej myśli, odkąd gram Mateuszem, jeszcze nie miałem. Ja tak mam, jak gram Ukharu, nie? Ja myślę, no dobra, w tej walce już na bank padnę, nie? Mu się rzucasz, Ale kurwa, szczerze, Ile było nie walk dziwię. na razie na Aszani? dużo. Nie rozmawiamy o Aszani. Dużo, więcej niż na Wampirze. Na Wampirze nie było jeszcze żadnej. Była. No, W sensie- a ze stwórcą Nikity? Tak, ale mówię, że jak już jest postać Salviego i Mateusza. No to Nie. wtedy jeszcze nie było. Nie było prawda. jeszcze. No. Ale ciebie Ale- ominęło. A, okej. Co Ale, gdzie? chwila, gdzie? No w tym Instytucie Nowoczesnych Technologii. Aha, no tak, No racja. ale no to jeszcze nie było wtedy Mateusza. I Salviego. No.
Ale w każdym razie, Radku, ja ci się nie dziwię, grasz orkiem, który ma swój honor. A tu masz Mateusza bez honoru, tak? Tak, znaczy nie, ja się po prostu nie dziwię, że ty się boisz o swojego Ukharu. Ja też bym się bała. Ale to jest właśnie taka ciekawa rzecz, że moim zdaniem jest pewnego rodzaju sprzeczność na przykład charakterów, jakie sobie wybraliście w paru przypadkach, jeżeli chodzi o Ashan, właśnie wampira. Bo tak jak Nikita, moim zdaniem nadal jednak czujemy, że tam z Lloydem Nawet z jesteście... wyglądu są podobni. No. Troszeczkę, no. Białowłosi, no totalnie No. to samo. Ale jednak charakter macie trochę tam podobne. Tak Salvi i oczywiście Ruven, no to są zdecydowanie różni i oczywiście Mateusz i Ukharu i Wendy i Nel, chociaż tutaj ta granica jest taka średnia, bym powiedział. Ostatnio jest większa. Ale ja czekam bardzo na postać Karoliny na Krakowie, bo to będzie zmiana. No dobrze, może jeszcze z innej mańki. Spytam was, wiem, że tutaj Kajetanie tobie ciężej jest z tymi odpowiedziami. Która sesja wam się podobała najbardziej? O Jezu. Jak chcecie, zrobię takie szybkie przypomnienie tytułów. Mieliśmy tak, zaczynamy od pierwszego rozdziału. Różowa willa, po drugiej stronie kurtyny, szemrane szelesty. Swoją drogą to było nawiązanie do dresów po prostu, które nosił wtedy ten Leopold. Okej. No, taka ciekawostka. Narodziny, potem była maskarada, głos ludu, kontrolerzy, nie boję Nie, się podróż duchów. gondolą była jeszcze wcześniej. To tego nie mam zapisanego w swoich Ja mam notatkach. plik. Nie, bo widzę w konspekcie po prostu dokumentu. Dobra, no to był podróż gondolą jako 7, potem byli kontrolerzy, potem było nie boję się duchów, pozer, pierwszy stopień do piekła, psikus, człowiek, który umarł 2 razy, to tylko biznes, szyfry, ramy i klucze, na ostrzu noża, niech żyje anarchia, magia, chemia czy alchemia, w świetle reflektorów, czas zapłaty. I teraz będzie rozdział. Powiedzieć wam, czy nie? No. Dawaj. Dobra, powiedz. Dawaj. Ciekawi jesteście bardzo? Tak. To wam nie powiem. No, Szyfry i klucze. robisz? Szyfry i klucze. To jest moja ukochana sesja, ulubiona, uwielbiam ją 100%. To była ta z ramkiem? Tak? A, szyfry, ramy i klucze. Yy, To mnie nie było! To ciebie nie Tak, było. no. Ale zgadzam się z Jankiem. To i... O której my sesji, Janek, mówiliśmy wtedy, że ona była fantastyczna i że tą sesję chcielibyśmy zobaczyć, jakby, żeby ktoś ją Świetle. przypadkowo obejrzał. W świetle reflektorów. Okej, to te dwie, bym powiedziała. Czyli ostatnią sesję, na której ja byłem. Nie, Świetle to nie reflektorów. była. Nie, to nie była ostatnia sesja. To była przedostatnia. Nie, była 20, 19, 18. 18 sesja. Tak? To była... Nie, 18 to jest magia, chemia czy alchemia? No to do 19 to musiała W być. świetle reflektorów, jak był Nikita w TVN-ie. A No nie, nie, to to rzeczywiście jeszcze to wcześniejsza. tak, to ta poprzednia. To no. jeszcze poprzednia. Czyli Okej, pierwsza, no to... A nie, to jest... Nie, to jest... Dobra, nieważne. W każdym razie, ta co Janek powiedział. Ej, to inaczej. Ta jak przyszedł Salvi i Mateusz, czy druga ta jak my już byliśmy? To była jeszcze trzecia chyba. Tak, kiedy pojechaliśmy do Mikołaja, żeby go uratować. No, czyli druga. To druga. To była ta? Magia, chemia i nie. alchemia, tak. Tak, to była nasza Nie. pierwsza po przerwie, którą uznaliśmy za god tier. Tak, pierwsza po przerwie. Wtedy pod kątem naszego roleplayu mi i Jankowi bardzo się ta sesja No to podobała. była magia, chemia i alchemia. No Dobra, tak. no to ta Czy też. alchemia. Moją ulubioną jest definitywnie szyfry, ramy i klucze, jak i również definitywnie człowiek, który umarł 2 razy, jak Gabriel miał się przyznać żonie z tym wszystkim Aha. O, tak, to też i była super. wyjechał.
i bardzo jeszcze lubiłem kontrolerów. I kontrolerzy, czekaj. Znanie Aiko, czy... Zgadza się. Okej. Czego byście życzyli sobie sprzed, powiedzmy, 10 sesji? Jaką decyzję byście podjęli inną? Żadną. Te wszystkie doprowadziły do tego, że jestem teraz w tym momencie i znam. Naprawdę żadną? Żadną. Naprawdę? Tak, Trochę a zabicie nie... Odważnie. Nie, no to O kurde. ja dotychczas przez te, ile to będzie, 4 sesje aktualnie, myślę, że większość rzeczy, które podjąłem, była dobrą decyzją. Nawet to danie przysługi Amadeuszowi raczej za bardzo go nie żałuję, chociaż to się okaże po dzisiejszej sesji. Zobaczymy. Ja bym powiedziała sobie odwagi. Przede wszystkim. Życzyłabym sobie odwagi, bo z wieloma rzeczami, z wieloma decyzjami się wstrzymywałam, z wieloma żartami. Było mi ciężko na samym początku. Rzuciłam się po części na głęboką wodę, wybierając sobie malkawiankę, ze względu na to, że byłam o wiele bardziej nieśmiała wcześniej niż jestem teraz. I trudno mi się po prostu to wszystko odgrywało. Więc życzyłabym sobie po prostu odwagi. Ja doszedłem właśnie do wniosku, że to samo, co ty powiedziałeś, że ja się na początku bardzo powstrzymywałem właśnie między jakimiś żartami. Inaczej, bardziej odgrywałem Gabriela tak, jak uważałem, że muszę, a nie tak, jak uważałem, że chcę. Tak, ja tak samo. To, co sprawiało dużo problemów. Czyli co, Janek, żadnych refleksji? Nie powiedziałem, że żadnych refleksji, tylko bo popełniłem ciul błędów, nie? Mhm. Ale nie, tutaj nawet nie chodzi o to, że co byś zmienił Nikitą, ale co byś jako po prostu. Poprosiłbym siebie, żebym był bardziej odważniejszy na tym, na postaciach. Rozumiem. Muszę powiedzieć, jak się odpala jeszcze, czasem żałuję, że ta pierwsza nasza, znaczy nie żałuję, bo jak się słucha tej pierwszej różowej willi, tej pierwszej części, słychać ten stres w naszych głosach. Te pierwsze nagrywanie, myśl, że to będzie potem publiczne, to był kurwa taki stres dla nas wszystkich. Ale to też dlatego, że nie dość, że to była nasza pierwsza styczność z tym systemem, to jeszcze pierwsza kampania i jeszcze pierwsze nagrywanie w ogóle. To prawda. Ale nie, po prostu, ale i tak uważam, że nawet jak na pierwszy raz ta sesja była naprawdę bardzo dobra. Dużo było tam fajnych rzeczy, które się działy. No. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z tego wszystkiego, tego pierwszego doświadczenia zrobienia podcastu po takim długim czasie. Mam nadzieję, że się dobrze tego słuchało. I co, no? Do usłyszenia? Znak zapytania? Żegnamy was. Do zobaczenia. W kolejnej sesji. Dokładnie. Albo w kolejnym podcaście, zobaczymy. No właśnie. No i sesji i podcaście. Będziemy chyba Materiale. będziemy chyba robić taki format ogólnie od czasu do czasu teraz. Także co? Uważajcie na słońce. Nie jedzcie czosnku. Czosnek nie działa, ale dobra. Jedzcie czosnek, bo jest zdrowy. Czosnek jest To zdrowy i prawda. świetny. Będziecie żyć długo. Mówił do was Teatr Umysłu. Siema. Bye bye. Pa! Żegnajcie.